I wtedy, kiedy była kontrola na granicy, to wtedy się wpisywało w jedną rękę, a drugą się kierowało. Pojechałem na urząd celny, pięknie, ładnie. Pojechałem z obstawą oczywiście, 2 samochody osobowe. Za parę minut słyszę grzechotanie klucza w drzwiach. No, że nie wypuszczali, po prostu złapali, przywiozą, to pojedziesz. Odsunął mnie, wyjął nóż i do niego, a ja sobie siedzę, ciemno w kabinie, ale widzę, co robią. Po niemiecku, po polsku, na migi i tak dalej, okej. Tak sobie myślę, co ja kurde zrobiłem? Przecież oni mi łeb urwią teraz, ja się stąd nie mogę ruszyć, no bo jak? I pokazuję mu kałacha. A gdzie czyli kierownicę, ręce na kierownicę, morda w kubeł. No to zapraszam. Na fotel pasażera. Pasażera, aha. Tak. Buty zdejmujemy? Nie, bo właśnie ja już powyciągałam wszystko, żeby nie było a problemu. A co z tym? A proszę tam sobie rzucić obok siebie i już gdzieś tam. Dla pana została różowa, ale patrzę, że kompletnie miałam dobre kolory koszul i dla każdego pasowało. Teraz ta by pasowała. Zdjąć to? Nie, wszystko okej. Tylko się śmieję, że pan Jurek miał niebieski krawat, a ja miałam niebieską koszulę, jak z panem Janem rozmawiałam, a pan ma taką coś w ten deseń. Ta by pasowała, ale to już miałam pana Jurka. Ale to nic, będą 2 różne. Panie Romanie, bardzo serdecznie dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Witam na pokładzie. Pan, naprzeciw tych wszystkich kolegów z PKS-u, strasznie młody. Młody jak młody, młodo się czuje, ale 61 lat już jest. Pan ma 61 lat? Tak. Kurczę, to mówią, że ten zawód kierowcy postarza, ale ja to nie widzę ani po żadnym koledze, ani po panu. Też tak się czuję. No dobrze. Pan też pracował w PKS-ie. Tak, bardzo krótko, można powiedzieć dzień z dojazdem. Czemu dzień z dojazdem? No, 2005 chyba zacząłem, jak się nie mylę. To skończyłem w 2010. No to jest 5 lat. 5 latek. No, ale jak to się w ogóle stało właśnie? Każdego pytam, jak to się stało, że został pan kierowcą zawodowym? Skończyłem szkołę w 1983 roku. Pobraliśmy się z żoną w 1987. To ja się wtedy urodziłam. No i prowadziłem taki żywot, że chodziłem do pracy, jestem z zawodu elektromechanik. Pracowałem w zakładzie urządzeń elektrycznych ZELTEC w Łodzi, prawie chyba 10 lat. No ale jak się pojawiły dzieci, trzeba było utrzymać chałupę. No, z tamtego zawodu się nie dało wyżyć. Żeby można było po prostu dzieci wykształcić i wypuścić w świat jako normalni ludzie. No, więc podjąłem taką decyzję, że zajmę się innym zawodem, bardziej płatnym. No i się okazało, że będąc w wojsku w latach 84-86 skończyłem kurs prawa jazdy na kategorię E, bo już C miałem przed wojskiem. No i później jak wróciłem z wojska, poszedłem do tej pracy z powrotem do tego całego ZELTEC, ale po jakimś czasie zrezygnowałem i poszedłem na kurs prawa jazdy kategorii E i zostałem z dnia na dzień kierowcą zawodowym. Bo po tym całym egzaminie poszedłem do pracy i zacząłem pracę jako kierowca zawodowy. I w jakiej firmie na początku? Na początku założyłem własną firmę. O, to ważne. Zrobić prawko i założyć własną firmę? Tak. Takie były czasy, że człowiek był młody, odważny wtedy. No, założyłem własną firmę, którą miałem rok, półtora, już nie pamiętam dokładnie. Rozwoziłem ludzi ze Zgierza koło Łodzi do Bełchatowa i tam w Bełchatowie pracowaliśmy na stacji odsiarczania. Budowaliśmy stację odsiarczania w Bełchatowie. Okej. I to była ciężarówka, czy? To był bus Nysa, stara nasza polska Nysa. Tym zawoziłem ludzi, a tam miałem takiego tak zwanego stara kranca 6-metrowego wtedy jeszcze.
I tam dowoziłem materiały budowlane na budowę, z budowy. Jechałem też na Śląsk po rury takie, które tam były potrzebne do tej stacji odsiarczania. No i po tym okresie czasu była dość duża konkurencja. Nie udało mi się w tym transporcie, ale postanowiłem, że pójdę jako kierowca zawodowy na obce tereny, do obcych ludzi. No i zacząłem pracę w takiej firmie, która rozwoziła materiał właśnie tu w tych okolicach, Jasło, Krosno, Gorlice. Stąd zabieraliśmy gotowy materiał, czyli gotowe uszyte kurtki, koszule, takie po prostu tekstylia. Woziliśmy to do Niemiec pod holenderską granicę. Rajne, coś takiego. I z powrotem zabieraliśmy materiał w Belach i tutaj znowu było szycie, przeszywanie i tak dalej, i tak dalej. Także tak to zaczynałem. I ile pan w tej pierwszej firmie pojeździł? W tej pierwszej firmie pojeździłem pół roku. No, to krótko. Krótko. Ale potem ta firma po prostu zaczęła się przeorganizowywać na inną specjalność. Ja zrezygnowałem z tego i poszedłem do przewozu do Konstantynowa Łódzkiego, do przewozu mebli z Polski do Niemiec i z powrotem. To ja zawsze słyszę o meblach, że to ciężka robota, że trzeba targać samemu. Ciężka robota. No, różne przygody były z tymi meblami, bo niby była awizacja na godzinę, na dzień, a człowieka wtedy postawili w kącie, żeby ten czekał powiedzmy na swoją kolej, ewentualnie na łaskę pana Niemca, że go rozładuje. Mimo awizacji godzinowej i dziennej. No, nieraz potrafili postawić samochód na 3-4 dni, bo mieli komplet w magazynie. No, oni to robili ten magazyn z samochodu. No tak, to się tak cały czas dzieje. No właśnie. No i po meblach gdzie dalej? No a po meblach mój kolega, sąsiad z Łodzi, jak mieszkaliśmy w Łodzi, to sąsiad zaproponował mi taką pracę, która jeździła po owoce do Hiszpanii. No i po prostu z dnia na dzień przesiadłem się z jednej firmy do drugiej i woziliśmy, woziliśmy owoce z Hiszpanii do Polski, a z Polski do Hiszpanii na pusto. I to się opłaciło. W latach 90., 96 rok. To wtedy jeszcze granice też były. I wtedy jeszcze granice były. I były zezwolenia na tą Hiszpanię, na Francję, na Niemcy. Fajny sposób był właśnie na to, żeby nie wypisywać tych zezwoleń wcześniej, bo szkoda by było tych zezwoleń, bo to wszystko kosztowało. Szef prosił, żeby oszczędzać. No to się robiło coś takiego, że mieliśmy przygotowany druk do wypisania, tylko odpowiednia data była do wpisania. I wtedy, kiedy była kontrola na granicy, to wtedy się wpisywało w jedną ręką, a drugą się kierowało. A, już sobie teraz przypominam. Takie zezwolenia na zachodni kraj. Teraz już rozumiem, o co chodzi, bo każdy druk kosztuje, nie? Każdy druk kosztuje. Okej, no właśnie. A zawsze jak nie było kontroli, to nie było pokazane, nie? A jak była wypisana data, to już koniec. Najwięcej kontroli było właśnie na granicy przy wjeździe. Przy wyjeździe już nie sprawdzali, ewentualnie w środku też nie. Także no, to kosztowało raz, a po drugie było ciężko dostać, bo były limity straszne na te zezwolenia. Dlatego tak to się robiło. Ja pamiętam chyba jedno zezwolenie raz, znaczy właśnie ściągałam, ale nigdy nie wykorzystałam, właśnie gdzieś tam na wschód, ale już sama nie pamiętam dokąd. To mi kolega tłumaczył właśnie, że weź sobie 2, ale nie wypisuj, bo może cię nie skontrolują, to będziesz mieć. No właśnie. No to wszystko kosztuje. To już nie chodzi o te koszta, tylko chodzi o to, że człowiek chce jechać, a nie ma na czym. A były bardzo duże limity, jeśli chodzi o te zezwolenia. Teraz jest całkiem co innego. Człowiek się nie przejmuje, raz przede wszystkim granic nie ma. Bo jedno zezwolenie to był jeden przejazd, prawda? Dokładnie, a oni po prostu limitowali to strasznie.
Ale mogło się tak zdarzyć w ogóle, że na przykład ciężarówka pojechała w jedną stronę i kierowca, załóżmy, no nie wiem, pomylił się w zezwoleniu. No to się może zdarzyć, że się pomyli, nie? I już więcej nie ma, to co wtedy? Bez zezwolenia, czy jak? No, bez zezwolenia raczej się tego nie praktykowało. Ja czegoś takiego nie robiłem. Mhm. Jak trzeba było jechać, to trzeba było czekać na zezwolenie, ewentualnie na granicy czekać przed wjazdem, żeby ktoś dostarczył. A ktoś z firmy w sensie, Ktoś tak? z firmy, tak, czy były tak. jakieś takie firmy też, jakieś Nie, spedycyjne? ktoś z firmy, żeby dostarczył. Ewentualnie ktoś może komuś się przykleiło zezwolenie do samochodu, do dokumentów i pojechał w stronę, to czekaliśmy na to, żeby... Można było czekać, żeby nie zrobić tego błędu, bo to naprawdę bardzo dużo kosztowało. Mhm. Czyli pan na międzynarodówkę w którym momencie zaczął jeździć? W którym? Tak mniej więcej roku? No powiedzmy 96 rok. 96. No to w sumie mamy taki teraz transport po Unii, ale bez Unii, nie? Mhm. Mhm. No to jest właśnie, jak wyglądało wtedy życie na granicach? No, Jak wyglądało, jak sobie tak przyjdziemy taką trasę, załóżmy do Hiszpanii, przez te wszystkie granice? Od razu pierwsza granica, nie wiem, czy Zgorzelec, Olszyna, czy Świecko? zależy skąd się ładowało towar. Jak meble ładowaliśmy zazwyczaj, często się ładowało w Bydgoszczy, no to przez Świecko, ewentualnie przez Kołbaskowo, tam gdzie była mniejsza kolejka. No, A skąd było wiadomo, która kolejka jest mniejsza? Na radiu wszystko człowiek wiedział. Ewentualnie mówili na radiu, mówię o radiu CB. Mhm. Ewentualnie coś tam, jakieś przecieki, kierowca jedzie powiedzmy ze Świecka, z tej samej firmy i mówi, że tak, tu kolejka jest mniejsza, większa, ale najkrótszy czas oczekiwania na Świecku był na granicy, na Kołbaskowie, ewentualnie na Zgorzelcu. Świecko zawsze było zapchane. Mhm. No i ile się tak czasu zajmowało przekroczeniem granicy? No zależy, 6 godzin, 12 godzin, godzinę. Z tym, że jeśli szef był taki hojny i zależało mu na tym, żeby tą granicę przekroczyć szybko, to był w stanie powiedzieć kierowcy, dobra, rób co chcesz, ja się z tobą rozliczę. Czyli 20 euro, 50 Deutschmark, znaczy tych euro. Ile by nie chcieli, trzeba jechać, bo to czas, jednak czas to pieniądz. Co innego jak jeździłem w PKS-ie, bo w PKS, jak pani mówiłem, że w PKS-ie zacząłem pracę od 2005 roku, no to tam było płacone za każdy pobyt, każdą minutę pobytu w kabinie, czy w kolejce, czy w trasie, czy gdziekolwiek indziej, czy oczekiwanie na rozładunek, czy załadunek. To było wszystko uwzględnione w jadłospisie. Człowiek jechał powolutku. Była kolejka na 30 km, bo były takie. To się stało i czekało. Mhm. Ale w kolejce się podjeżdżało na pauzie, czy nie na pauzie? No, wtedy były takie czasy, że można było cośkolwiek, jeśli chodzi o ten czas pracy i kierowcy w tym samochodzie, nie to, że zakombinować, tylko jakoś to oszukać, nie? Żeby nikt tego nie widział, bo zazwyczaj, każdy mi to przyzna, racja, że jeżeli w tamtych latach z Polski się wyjeżdżało za granicę zachodnią, to prawie każdy kierowca jechał od granicy na zachód z wypisaną kartą urlopową. Że cały czas był na urlopie, przyjechał zmiennik, wyjeżdża ze Świecka z czystym sumieniem, jest elegancko napisane, że karta urlopowa od tej godziny do tego i tego dnia jest wypoczęty i tak dalej. Wbrew pozorom. No tam 10 godzin w kolejce, nie? Raz, a po drugie ile jeździł w Polsce? I się załadował. No właśnie. No ale to jest ciekawe, bo to tak kierowcy tak sami z siebie chcieli po prostu jak najszybciej wjechać i jak najszybciej obrócić kółko, czy? Raz, że sami z siebie, a po drugie to za to płacił też szef. No. Jak trwał kurs powiedzmy 5 dni, to było płacone za kurs, nie za kilometry, nie za stanie na granicy. Tylko za kółko. Tylko za kółko. Okay. Im szybciej kółeczko, tym szybciej masz pieniążki. Powiedzmy 500 euro, czy 5 dni, czy 15, to masz 500 euro. Od ciebie zależy.
potrafisz zakombinować, kombinuj. Ale to zależy też od szefa. Zależało też od szefów. Bo byli tacy, że tak, a byli tacy, że guzik mi to obchodzi. No i dlatego była taka roszada między firmami. Jedna firma, powiedzmy, z jednej firmy uciekali i szli do tych lepszych. No i przez to tak się dzieje u nas, że jest jak jest. No. Idziemy dalej na następną granicę. Niemcy, Holandia. Chociaż nie, bo tutaj pewnie dołem się jechało z Polski, nie? Czyli Niemcy, Francja. Na tę Hiszpanię, tak? No. No, to było tak właśnie zazwyczaj Jędrzychowice. Ludwik. No, a dalej? Jak już to tak na było zachodzie? Venlo. No. No i później Francja. I jechaliśmy nie tam na zachód, na zachodzie, tylko tutaj na wschodzie, czyli tutaj było na Barcelonę, czyli już Girona, Barcelona. Tak. No, La Jonquera. No, Jonquera, tak jest. No to. Ale tam też były takie kolejki, czy nie? Właśnie tam nie było kolejek, bo tutaj było po prostu takie nawarstwienie i ze wschodu, powiedzmy z Białorusi, z Rosji, z Polski. I tu było tylko jedna granica i parę punktów, a tam po prostu się już samochody rozjeżdżały na tej Francji, czy jedzie do Calais, czy jedzie do Holandii, czy gdziekolwiek indziej. Na Hiszpanię, na puszce jak się jechało, nie było dużych kolejek, a jak były kolejki, to się starało, nie było takich problemów, jeśli chodzi o odprawę. Człowiek stanął w rajce i poszedł do odprawy, poczekał godzinę, dwie i nie było problemów. U nas polscy celnicy sprawiali problemy wtedy, jak się jeździło, bo ten system odpraw był, krótko mówiąc, cieniutki. Nie potrafili sobie poradzić. Z Unią, a tutaj nasi po prostu celnicy nie potrafili sobie poradzić z tym. I tak sobie myślę, że czy pan znał jakiś język obcy w tamtym czasie, czy nie? Było dużo przygód? Było, ale to powiem pani, jeśli chodzi o języki, to jak Chińczyk chce się dogadać z Polakiem, to się dogada. Polak z Chińczykiem, jak się chce dogadać, też się dogada. A Polak z Polakiem się nie potrafi dogadać. Trochę po niemiecku, trochę po angielsku, trochę na migi i jest okej. To wystarczy trochę dobrej woli. A nie było problemu z tym. Nawet jak przekraczaliśmy niemiecką granicę, to też była taka bariera językowa, jeśli chodzi o Polska-Niemcy. Ale zawsze celnicy, powiedzmy, czy wopiści niemieccy, zawsze kogoś postawili, takiego człowieka z niemieckiej strony, że znał język niemiecki. Niby udawał, jak się jedzie pierwszy raz, powiedzmy, za granicę z niemiecką, to niby udawał, że nie przyznawał się, że uzna, ale wszystko rozumieli. Ale jak był problem, wtedy od razu się ktoś pokazywał, jest okej, i wytłumaczył, jest okej. Któregoś razu, wyprzedzę troszkę fakty, któregoś razu jechałem na Włochy. To jeszcze przed PKS-em, ale to jest znowu w innej firmie. Jechałem na Włochy z alkoholem. Tu w łańcucie ładowałem alkohol i otworzyli mi karnet, zwykły karnet do przewozu tego alkoholu. Pojechałem na urząd celny, pięknie, ładnie. Pojechałem z obstawą oczywiście, 2 samochody osobowe. Dojechałem do Łodzi, bo przez Łódź jechałem. Zrobiliśmy pauzę malutką. No i oczywiście byli przy samochodzie, bo pauza mi się skończyła, bo wtedy musiałem jechać na legalu. No i pojechałem sobie przez Łódź, odpocząłem w domciu. Panowie ochroniarze pilnowali mnie dokładnie, samochód, żeby się nic nie stało, bo to alkohol. Pojechaliśmy następnego dnia, dojechałem do granicy, kolejka jak nie wiem co, oczywiście ja byłem jako z towarem uprzywilejowanym, pojechaliśmy z lewej strony do Wopisty, podstemplowana obiegówka przez tych całych ochroniarzy, przejechałem ten szlaban i się okazuje, doszedłem do polskiego celnika, pożegnałem się z tymi całymi naszymi ochroniarzami, cześć, bo oni podstempelowali obiegówkę u tego całego naszego celnika. No i od celnika wychodzę z tym karnetem do odprawy niemieckiej, no i taka jakaś konsternacja z tamtej strony. Jeden patrzy na mnie jak na wariata, drugi patrzy, trzeci patrzy, zbiórkę zrobili i nagle podchodzi do mnie Niemiec i mówi po polsku.
ale pan z tym towarem nie przejedzie przez tą granicę. No mówię, dlaczego? No bo ten karnet jest za lichy, jeśli chodzi o pieniążki. Nie ma pokrycia. Musi pan tu otworzyć T2, czy tam T1, już nie pamiętam. Taki dokument odprawy umożliwiającej wjazd na teren Unii i trzeba to otworzyć w innej spedycji niemieckiej. No dobrze. Wyszedłem z powrotem, tamtych już nie ma. Poszedłem do jednej spedycji niemieckiej, nie. Drugiej, trzeciej, piątej, wszystkie nie. Musi być zgłoszone przez mojego szefa, zabezpieczenie i tak dalej, finansowe. No dobra. Za kilka godzin się okazało, że żadna spedycja mi tego nie zrobi, trzeba poczekać kilka dni. No i mówię do niego, przecież ja tu nie mogę stać z tym alkoholem na granicy, bo mnie stąd wyganiają, nie? Dobra, to zrób coś, żeby to miało ręce i nogi. Zawróć i jedź do Łodzi. No jak zawrócę, jak już czas mi się skończył. Zatrzymałem się pod stacją benzynową. Poprosiłem człowieka, oczywiście nie za darmo, żeby mi przypilnował samochodu i mnie. No i dobra. Następnego dnia wróciłem do Łodzi, odstawiłem samochód na firmę. 2 tygodnie prawie potrwało to. Wróciłem z powrotem na granicę bez obstawy. Bez żadnego problemu. Przekroczyłem granicę, pojechałem do Włoch. Przejechałem Niemcy i tak dalej. Dojechałem do Włoch. Dojechałem do godziny, powiedzmy, o 14, a o 15 już zamykają cały urząd celny. No i się okazuje, że dzisiaj mnie tego nie odprawią. Musi pan stąd wyjechać. A Włosi słyną z tego, że kradną jak nie wiem co. No i mówię, że ten samochód, ja stąd nie wyjadę, nie? Ja chcę mieć życie zdrowe, ja chcę mieć życie i nie, stąd nie wyjadę. Czyli proszę ich, że czy mogę zostawić naczepę, a sam wyjechać ciągnikiem. No to zgodzili się na to. Mimo wszystko. Zostawiłem naczepę, odprawili, później następnego dnia, wszystko było ok. I w ten sposób uratowałam własną skórę, bo to mogło być różnie. Alkohol, jakby tak zobaczyli na parkingu takim, powiedzmy, dzikim, czy gdziekolwiek indziej, to za granicą, to mnie już nie ma. Tylko, że mówię o tym, że ktoś nie dopatrzył tego, że jest karnet za niska wartość jest, a potem cierpi na tym kierowca i myśli, jak to zrobić, żeby przeżyć. To alkohol to był taki znany, nie? Wszędzie. Tak samo jak i papierosy. No, nie tylko elektronika. No tak. Któregoś razu też właśnie jechałem znowu na Hiszpanię. Już skończył mi się czas pracy, już nie mówię o tym, że granica tam skończył mi się czas pracy, stanąłem 80 km przed tą Jonquerą. No i położyłem się spać. Za parę minut słyszę grzechotanie klucza w drzwiach. Otworzyły się drzwi, a ja jeszcze nie spałem, na szczęście. No i pogoniłem go. Na szczęście się dobierał do kabiny, bo to był taki, jakby się wydaje, że to był jakiś szukał pieniędzy. Jakby zobaczył, co mam, bo mnie wiozłem elektronikę, no to tamtym by się zajął tyłem, a nie mną. No i dało też mi się. Też musiałem odpalić samochód, opisać tarczkę, że z takiego powodu musiałem ruszyć na inny parking strzeżony i się udało. Bo tak dawniej wszystko było na tarczkach, było więcej kontroli czy mniej? W tych czasach tarczkowych jeszcze. Jeśli chodzi o kontrole tarczkowe, to najwięcej kontroli wtedy, w tych latach 90. było we Francji w sobotę. Bo zawsze oni to już mieli po prostu już ustawowo czas pracy powinien przebiegać tak jak u nas teraz, nie? Że 2 tygodnie, pauza, tyle godzin, pauza, a u nas było na hura. I wszyscy właśnie jechali, aby tylko przejechać tą Francję i jechać dalej na Hiszpanię. A Francuzi bardzo mocno kontrolowali, szczególnie w soboty. I na tych nacjonalkach, nie na autostradach. Także... Sypały się mandaty? Proszę? Sypały się mandaty? Nie, już tak robiłem, żeby mieć ręce i nogi na pulsie. Któregoś dnia koło Kser, właśnie też mi się tak przypomniało, właśnie jak pani mówi. Też była taka sytuacja, że ściągnęli mnie na parking. Parking oczywiście, jak u nas teraz są 100 parę miejsc wolnych. No i oczywiście kontrola, tarczki i tak dalej, i tak dalej.
No i 40 minut stoję w tym busie, on sprawdza te tarczki i mówi, się pyta mnie, czy ja jestem z Polski. Znaczy po niemiecku, po hiszpańsku, po francusku, ale rozumiałem. Mówię, no tak, oczywiście, że jestem z Polski. Mówi, to jest niemożliwe, żeby mieć tak czyste tarczki. 2 tygodnie i jeszcze następne 2 tygodnie, bo to wtedy taki był, u nich już był taki wymóg. No, niestety. Tak się robiło, żebym miał ręce i nogi, bo wtedy jeszcze też pracowałem na przerzutach, nie? To musiałem mieć porządek. No, ale jak wyjeżdżałem z parkingu, to był stał busik, czyli kasa, no i tam była kolejeczka. 15 osób. A mandaty były wysokie? Były bardzo wysokie. Bardzo wysokie. Nie płaciłem nigdy na zachodzie, jeśli chodzi o przekroczenie czasu pracy. Ale To wiem, znaczy, że nie dostawał pan, czy że pan dostawał i nie płacił? Nie. Nigdy mi się nie zdarzyło, żeby przekroczyć coś tam, jeśli chodzi o mandaty. No, częściej mandaty się płaciło w Polsce, bo to były znikome i oprócz tego na, jak to się mówi, na raty, czy coś tam, już nie pamiętam. Ale część przychodziła, część nie, coś takiego. Kredytowe, o tak zwane, kredytowe. Okej. Bo to w tamtym czasie chyba mandaty nawet z zagranicy dochodziły do Polski, tak teraz? Chyba nie. Wie Albo? pani co, że ja nie dostawałem, bo nie starałem się nie przekraczać, ale z tego co pamiętam, jak ludzie mi mówili, to przychodziły rzadko, ale przychodziły i to duże. Naprawdę, w tysiącach euro. A w tamtych czasach jeszcze takich nieunijnych... Przepraszam, że przerwę. Przychodziły, bo po prostu jak kogoś złapali za granicą, to już musiał mieli dane. tam zapłacić i ich nie wypuszczali spod, powiedzmy. A, no tak. Koniec. Nie ma tak u nas teraz. Nie, No, także nie nie okej. wypuszczali, po prostu złapali, przywiozą, to pojedziesz. Nie, To z siedź. fotoradarów pewnie nie przychodziły. Oni z fotoradarów przychodzili, tak. Też przychodziły, dla mnie też. A w tych czasach nieunijnych jeszcze, gdzie nie było tak bardzo dużo firm transportowych, jaka była taka percepcja, postrzeganie polskich kierowców wśród takich innych kierowców z Niemiec, z Włoch, z Hiszpanii? Polski kierowca, ogólnie mówiąc, w oczach powiedzmy Niemca, a tym bardziej, że mamy takie stosunki, mieliśmy takie stosunki, teraz może trochę się to rozróżniło, nie? Ale mieliśmy takie stosunki, że nie darzyliśmy sobie sympatią siebie, to krótko mówiąc, nieciekawie to wyglądało. Ale jeśli chodzi o dalszych, powiedzmy, francuskich czy tam hiszpańskich, to raczej było okej, nie było problemu. Ale jeśli chodzi o tutaj, im bliżej, tym gorzej. A wschód? Wschód. Kilka razy byłem na Ukrainie, nie pchałem się na Rosję. No, po prostu nie chciałem, ale jeśli byłem na Ukrainie, to jeśli chodzi o ludzi cywili bardzo nas szanowali. Bardzo, z tymi, co się spotkałem, nie było problemu z nimi, naprawdę. Byli bardzo życzliwi, uczynni. No, ale tam to też trzeba było uważać na takie właśnie, powiedzmy, przejazdy w tamtą z powrotem bez eskorty i unikało się stawania na parkingu niestrzeżonym. Zazwyczaj jak jechałem, powiedzmy, do Grecji, to zawsze próbowałem się przyczepić, jak nie było Polaka, było raźniej, nie? To zawsze próbowałem się przyczepić do, powiedzmy, kierowcy tureckiego. Dlaczego? Turka nikt nie ruszył. Tak? Czemu? Któregoś razu stałem koło Lyonu, czekałem na załadunek, na wino, które tam było w Marsylii, ale jeszcze nie wiedzieliśmy, że tam będziemy ładować to wino. No i któregoś razu staliśmy na parkingu z kolegami z jednej firmy. I no, siedzimy sobie, po prostu wiemy, że nic się nie stanie, siedzieliśmy sobie, pijemy piwko, taka luźna atmosfera, po południu już wiemy, że nie pojedziemy nigdzie. No i któregoś razu przyjeżdża i wśród nas przyszedł do nas Turek. Poprosić o ładowarkę do telefonu. To był 98 rok. No taki miał po prostu telefon skomplikowany, wejście, zepsuł mu się, no i pomogliśmy mu. No i siedzimy sobie w piątkę i nagle, a ja w samochodzie, po prostu w moim samochodzie, jesteśmy na tyle naczepy, przed słońcem chowamy się i nagle widzę, że kabina się ruszyła.
A w samochodzie miałem wszystko. Od kuchenki począwszy skończywszy na satelicie. Bo to jak człowiek stał 2 tygodnie, to nudził się, to musiał coś, jak ten czas zabić, nie? No i wyskoczyłem, pogodziłem tego całego Francuza i ten Francuz, powiedzmy, zaczął też do mnie mieć pretensje, dlaczego ja go tam szturcham, bo tak wyszło, że była taka mocna awantura. Ale się włamywał do auta, tak? No, tak, włamał się do auta. I ja z nim się awanturuję i prawie doszło do rękoczynów, a podszedł do mnie Turek, ten co właśnie, jak to się mówi, chciał od nas pożyczyć tę ładowarkę. Odsunął mnie, wyjął nóż i do niego, i go pogonił po prostu, uciekł, nie? Jak się później okazało, moi koledzy z firmy siedzieli cichutko jak trusie, a obcy człowiek przyszedł do mnie i mnie pomógł. I odgonił go. Jak się później okazało, to on po prostu chciał, niby się tłumaczył, że chciał zaproponować nam, dostać się do nas i nam zaproponować jakieś dziewczyny, że długo tu stoimy i tak dalej, i tak dalej. A to tylko takie, wiesz, jak to się mówi, pic nowy fotomontaż. Ale o co chodzi? Moi koledzy siedzieli, nic nie robili, a obcy człowiek podszedł do mnie i stanął za mną, że pomoże mi. A 2 tygodnie? Dlaczego aż taki postój? No, było coś takiego w tamtych latach, że były trudne ładunki powrotne. I nie jechało się na pusto, tylko się czekało aż tyle? Wtedy się nie jechało na pusto i ja wtedy już byłem w innej firmie niż te owoce i tak dalej, i tak dalej. Ale kierowca wtedy jak miał płacone? Jak stał? No ciężko było właśnie uzyskać ten ekwiwalent pieniężny za to stanie i tak dalej. Ciężko było. No i dlatego była taka roszada między firmami. Te systemy wypłaty były bardzo różne, Nie tak? chcesz płacić, dziękuję, pójdę gdzie indziej. I za, powiedzmy, porozumieniem stron przychodził tam, gdzie były lepsze warunki. No 2 tygodnie za darmo to dużo. No właśnie. No Jeszcze na zachodzie? To nieciekawe, no właśnie. A no jak się w ogóle przygotować tak pod kątem jedzenia? No właśnie. I zawsze człowiek był przygotowany. No, można raz się przegłodzić, ale drugi raz już się człowiek nie przygłodzi. Zawsze miał kuchenkę, zawsze miał właśnie takie sprzęt, powiedzmy, w tym, żeby się nudzić. Znowu mi się coś przypomniało. Któregoś razu znowu stałem koło Lyonu. Chyba nawet dłużej niż 2 tygodnie. No stoję. Któregoś razu, no dobra, nie ma nikogo, to odpiąłem ciągnik, pojechałem na zakupy. Kupiłem sobie chlebek, do chlebka i tak dalej, i tak dalej. Przyjechałem i tak sobie myślę, nie ma nic, żadnego wezwania, to więc odepnę, znaczy nie będę się podczepiał pod naczepę, tylko po prostu zostawię ten samochód odpięty, bez przewodów, bez żadnych tam podpięcia. Druga w nocy, oglądam sobie telewizor, bo człowiek wypoczęty cały dzień nic nie robił. A na parkingu jestem, samochód francuski podjechał nie tak dawno i poszedł spać. No, przyjechała grupa 2-3 osób i otwierają mu ten samochód. A ja sobie siedzę, ciemno w kabinie, ale widzę, co robią. No i taka idiota za mnie jest, że zacząłem trąbić. Nie reagują, więc odpaliłem samochód. Nie objechałem ten samochód, obtrąbiłem tego gościa, obudziłem go. Pokazuję mu, że kradną. No i uratowałem gościa. Mało tego. Dojeżdżam do samochodu i sobie tak myślę, przecież oni mi teraz łeb urwią. Zrobił prawdę myśl, nie? Przyjechała policja, oczywiście tam z nim porozmawiali, ze mną też porozmawiali tam po niemiecku, po polsku, na migi i tak dalej, okej. Tak sobie myślę, co ja kurde zrobiłem? Przecież oni mi łeb urwią teraz, ja się stąd nie mogę ruszyć, no bo jak? Ale patrzę, za 5 minut policja jedzie na kontrolę. Patrzę, za pół godziny policja jedzie. Mówię, o, to dobrze. Reagują. Ale, proszę? Francja, Lyon, tak. Tak. To teraz już tego nie ma, nie? We Francji. Żeby tam policja jakoś zareagowała, nie? No, nie wiem, dawno nie byłem, bo ostatnio się specjalizowałem na Skandynawii. No. To już zupełnie inna. Inne para kaloszy. No ale dobrze. Dalej jesteśmy jeszcze w czasach nieunijnych. No. I przechodził pan trochę pomiędzy firmami. I jak to się stało, że dotarł pan do PKS-u? Musiałem spotkać kogoś znajomego.
Już nie pamiętam dokładnie, jak to było. Wiem, że było jakieś ogłoszenie, czy może żona nawet sąsiada miałem, tak. Sąsiad pracował w PKS-ie i dał cynk, że potrzebują kierowców w PKS-ie, ale ja mówię, przecież mnie kiedyś w PKS-ie nie chcieli, bo ja już od dawna chciałem iść do takiej prawdziwej firmy, żeby można było tam pojeździć, zarobić uczciwie i tak dalej. Ale konkurencja duża na rynku, więc z PKS-u zaczęli uciekać ludzie. No, może szli na emerytury, młodego na rybku nie było. Oczywiście na pewno wiązało się to z kasą, bo normalna sprawa. No i poszedłem do tego PKS-a właśnie w ten sposób. Poszedłem, zdałem egzamin słowny, praktycznego nie było. Po prostu trzeba było się przedstawić swoje CV i poszedłem do PKS-u. I to było od 2005 roku, jak mówiłem, do 2010. I wkrótce później już chyba PKS się sprzedał, A nie? później już jak był 2010 rok, były takie informacje, że PKS cienko wszędzie, pozbywają się taboru i no, trzeba było coś robić, żeby nie być ostatnim na tym statku i trzeba było iść gdzie indziej. No a teraz jeszcze przejdźmy do tego, jak się pracowało w PKS-ie, bo to PKS dawniej jako taka jedyna firma, prawda? W Polsce PKS wspominam jak najmilej. Czym się różniła praca w PKS od pracy, jak to się mówiła, prywaciarza w tamtych czasach, tak? Kierowca był doceniany. No ale jak się to Dobry, przykłady? jeśli chodzi o kierowcę, bo są kierowcy i kierowcy. Dobry kierowca, poczciwy, uczciwy, który robił swoje obowiązki w porządku, był doceniany, po prostu był szanowany. Bo jak to mówię, kierowca jest różnica. No, ja tam się czułem bardzo dobrze. I na jakie kraje pan jeździł za czasów PKS-u? No, jeździłem głównie na Francja, Niemcy, Irlandia, Anglia. Wszystko człowiek dostawał instrukcje, jak się zachować w danym kraju. No, Ale pisemne czy jakie? Pisemne, powiedzmy, dostawaliśmy instrukcje przede wszystkim, jak się jeździło na Wielką Brytanię, Irlandię, żeby zachować czujność na tym przejeździe między Dover a Calais. Calais a Dover. Bo tam działy się niezłe sceny dantejskie, można powiedzieć. Tam od zawsze chyba tak było, nie? Było, od dawna. Jak tylko pamiętam, tak zawsze było. Któregoś razu właśnie wjeżdżając na terminal po stronie francuskiej w Calais. Dobrze mówię? Calais. Byłem tak pewny, że nikogo nie ma na samochodzie, na naczepie. Zostawiłem samochód na parkingu, położyłem się spać. Nagle 3 w nocy, puk, puk, puk. No i kulturalnie się pytają, czy mogą otworzyć z tyłu naczepę i tak dalej, zobaczyć, co się dzieje. Byłem przekonany, że nikogo nie ma. W sensie, że policja, tak? Tak, duana, policja, psy. No co się okazało? Przechodzę po tych całych skrzyniach do samego początku, czyli do samej kabiny. Się okazuje, że 3 stoi za paletami. Tych Hindusów, czy nie wiadomo jak to nazywają. No i wyciągnęli ich stamtąd. A gdyby oni tego nie widzieli na kamerach i gdy ich nie wyciągnęli, to ja bym, powiedzmy, był do wyjaśnienia w tym więzieniu angielskim, dlaczego, co i jak. Bo chciałem ich przemycić, bo takie unika sprawa. Nie wiem, jak to teraz się zmieniło. Czyli oni widzieli to na kamerach, że tam ktoś chodził, tak? Musieli widzieć na kamerach, bo powiedzieli mi, że jak to się mówi... Migowo, nie? Bo ja mówię, przecież ja tu przyjechałem, było okej, nie? Oni wszystko widzieli i reagowali. Ja mam dla pana prezent od partnera tego odcinka, TomTom, profesjonalna nawigacja dla ciężarówek. Można sobie ustawiać wszystkie parametry. Pan jeździł za czasów Unii, za czasów nie Unii. Raz, że nie Unii i granice, a 2, że wtedy nie było jeszcze nawigacji. Jak to się wtedy robiło? No właśnie, dziękuję. Bo dawniej, od przybytku głowa nie boli. Bo dawniej, tak jak pana koledzy jeszcze mówili, że tam w latach 70., 80. strefy przemysłowe łatwiej, ale w późniejszych czasach to już nie tylko strefy przemysłowe, ale przecież też firmy przeróżne, nie? Jeśli chodzi o tą nawigację, to no właśnie chodzi o koniec języka za przewodnika.
trzeba było znaleźć firmę, to się dojeżdżało do miasta, powiedzmy, w takim miejscu. No ale tak na przykład jeszcze z Polski, nie wiem, powiedzmy do Amsterdamu każdy potrafi dojechać, wjedzie na autostradę i tak dalej, ale jak już ma zjechać, to tu, w jakieś, nie wiem, trudniejsze, jakieś, nie wiem. Zazwyczaj, no, każdy wtedy miał Radio Sybii. I każdy z nas, powiedzmy, więcej się szanował niż teraz. Teraz to jest taka znieczulica, chociaż już dawno nie jestem za kierownicą. Od dawna nie jestem za kierownicą, mam inny zawód. Ale wtedy był większy szacunek do kierowcy. Kiedyś człowiek dbał o te relacje, pomagał jeden drugiemu. I wszystko, co potrzebne, można było uzyskać przez Sybii. Kiedy, co, jak zjechać i ewentualnie jak, no powiedzmy, człowiek jechał powiedzmy na rozładunek do Holandii czy do Francji, gdziekolwiek na zachodzie, to zazwyczaj zatrzymywał się na stacji benzynowej i tam każdy, kto już jest na zachodzie, to wiedział mniej więcej gdzie, co, jak nie jeden samochód, to drugi. Chyba że jest noc, no to wtedy trzeba było zrobić pauzę, wstać rano i się tam powiedzmy poinstruować. Koniec języka za przewodnika. Ale ja jak na przykład zaczynałam jeździć gdzieś tam na Hiszpanię, nie było jeszcze wtedy za bardzo Google i te adresy to się często kompletnie nie zgadzały. Albo się nie zgadzały, albo w ogóle takich firm nie było. Były firmy pod innymi nazwami. Kiedyś byłem koło Keln. I któregoś razu miałem powiedzmy rozładunek w danym miejscu. No i podjechałem na parking, pytać się gdzie, co, jak. No mniej więcej się zorientowałem po którymś tam razie, że w tym i w tym miejscu trzeba zjechać, tu i tak dalej. Mapy oczywiście, to wiadomo, że każdy miał mapę, nie tylko jedną tego miasta. No i podjeżdżam raz, tu zakaz taki, wysokości, tu tonażowe. Dobra, zawróciłem, podjeżdżam drugi raz, też nie można. W końcu chyba za czwartym razem zatrzymałem się na parkingu na Nacjonalce i policja przyjechała. Pytam się, gdzie znaleźć taką firmę. Nie ma problemu, follow me, jedź za mną. Zawieźli mnie, podstaw wszystkie zakazy. No i tak właśnie pokazali, spedycja tak zadbała, że nie wyjaśniła kierowcy, że tu trzeba rozładować, tu się trzeba zatrzymać. To jest wina po prostu spedycji. Teraz jest całkiem co innego. Teraz coś nie pasuje, to telefon, dobra, przyjadę po ciebie, odwiozę cię. Ale wtedy mi się udało po prostu, jeśli chodzi o ten mój przykład, nie? Że akurat policja pojechała ze mną. Proszę bardzo. No, a w tamtych czasach, jak telefonów komórkowych jeszcze nie było, to jak to się wtedy kontaktowało? W jaki sposób, tak na przykład czekał pan te 2 tygodnie, nie? To był na parkingu, był jakiś telefon i pan codziennie dzwonił, czy jak? No zawsze trzeba mieć tą umiejętność zatrzymać się w takim miejscu, żeby można było być w takim miejscu, żeby dostępność do telefonu, czy na stacji benzynowej, ewentualnie jak się pójdzie, to poprosić, żeby ktoś pomógł skontaktować się, czy udostępnić telefon. A ewentualnie do Polaka, który tam znał. No, różnie bywało. No, trzeba było sobie dawać radę. Ale mnie to najbardziej interesuje właśnie, jak to się dawało radę, bo to już zapominali wszyscy, jak to było, jakich narzędzi się używało, bo teraz to się staje byle gdzie, nie? Budki były telefoniczne, miało się te, jak to się mówi, marki, ale mówi o pani o Polsce, czy o... Nie, o międzynarodówce. Jak był jakiś problem, jeśli chodzi o dotarcie do miejsca, już za którymś tam razem, że nie było możliwości skontaktowania się, to dzwoniło się powiedzmy z budki do szefa. Nie mam takiej możliwości, żeby dojechać. Wiem, że jestem blisko. Niech ktoś przyjedzie, skoro mu tak zależy. No i przyjeżdżał, zazwyczaj przyjeżdżali. Tak? No. Że klient przyjeżdżał? No, bo jak są porządne firmy, to jest to wszystko czytelne na tych mapach i ewentualnie ktoś zna. A jak ktoś, powiedzmy, jest firma Krzak, no to wtedy niech przyjeżdża i odbierze. I tak było z tym alkoholem, co mówiłem o Włoszech. Nie wiedziałem gdzie, zatrzymałem się, co i jak i telefon przyjechał po mnie i odebrał mnie. No i jemu zależało na tym towarze, nie? A jaki to jest w ogóle strach, że to na pewno ta osoba przyjeżdża? No właśnie. Nie? Bo to też ktoś mógł obserwować, że kierowca śledzi mapę albo dzwoni, nie? Tak się akurat złożyło, że akurat ta
Bo możliwe, tak mogło być, że mógł przyjechać ktoś inny. A dużo było w tamtych czasach jakichś, nie wiem, kradzieży, napadów na ciężarówki? Oj, było. Nie wiem, czy teraz jest, ale na pewno jest. Któregoś razu ja mogę tylko powiedzieć to, co słyszałem, nie? Jeżdżąc w PKS-ie. Kierowca z PKS-u przyjechał pod firmę, nie wpuścili go, bo to była już nocka. Postawił samochód przed bramą, dosłownie 30 metrów. Nie wiem, czy koledzy tutaj rozmawiali na ten temat. No. I wstaje rano, plandeka pocięta, 3/4 towaru nie ma. Przed samą bramą. A w jakim kraju? We Francji. Ja już nie pamiętam gdzie, gdzieś na południowym zachodzie. No, towaru nie ma, 3/4. Psy, to tamto i tak dalej. Któregoś razu znowu też słyszałem, bo człowiek zazwyczaj to unikał i udawało mu się, że podeszli do człowieka, do kierowcy, obudzili go i mówili na migi. I pokazuje mu kałacha. A gdzie w Czyli Europie? ręce na kierownicę, morda w kubeł i kałachą pokazuje. On tu tylko tak siedział na tej kierownicy i czekał, a tam ci mu robili co chcieli. Rozumie pani? I to w Europie? Tak, we Francji. A szczególnie okolice Marsylii. Ach, to ta legenda, nie? Proszę? Legenda Marsylia. No, nie wiem jak teraz, ale kiedyś tak było. Jeszcze przed PKS-em znowu cofnę w czasie. Woziłem wino dla jakiejś tam firmy w Polsce i woziłem powiedzmy z kilku miejsc. 2, 3 we Francji, 2 w Niemczech. Kolega podjechał i nie mówię o sobie, tylko o koledze. Pojechał kolega z tatą. Tata sobie śpi na łóżeczku, podjechał sobie na firmę, otworzyli mu. Wrota otwarte, cofnął pod rampę. No dobrze. Idzie otworzyć drzwi, sprawdzić banderolę, sprawdzić ilość. Tatuś sobie śpi. A on sobie poszedł tam, kabina otwarta. Przepraszam. Przychodzi po paru minutach. Kabina wyczyszczona. Co się okazało? Ci złodzieje wiedzieli dokładnie, co to za firma, kto przyjeżdża, kiedy odbiera towar i upolowali gościa. Możliwe, że wcześniej samochody przyjeżdżały, ale zamykał drzwi. A ten nie zamknął, bo był tatuś. Ten przychodzi z załadunku, nic nie ma. Tak odruchowo patrzy, torby nie ma, dokumentów nie ma, pieniędzy nie ma. Tatę budzi, co się stało? Był tu ktoś? No nie byłeś tu przed chwilą. Się okazało, że ten spał, a ten na bezczela wziął, zamknął, zabrał i koniec. Marsylia. Nawet nie musieli były, bić. No, 97-8 rok, coś takiego. No. Nie wiem jak teraz, no ale jak to się mówi, strzeżonego Pan Bóg strzeże, ewentualnie trzeba mieć cały czas rękę na pulsie i na zimne dmuchać. No, ale teraz jak pan, kiedy pan przestał jeździć? Taką przerwę mam w tej chwili, to jeszcze roczek i znów wrócę do tego zawodu, bo tęsknię, bo mam inne tam zobowiązania. A w którym roku pan przestał jeździć? Przestałem w 2022. No to jak pan teraz, jakbyśmy tak chcieli porównać, te czasy granic i czasy, gdy Polska nie była w Unii Europejskiej, później taka transformacja, Polska nagle jest liderem w transporcie w Europie. Jak te czasy się zmieniły? Tak, jak ta praca się zmieniła? Tak z perspektywy kierowcy, co się zmieniło? Jeśli chodzi o Europę, tą zachodnią, to ja skończyłem jak to się mówi, to zbujowanie po zachodzie w 2010 roku. Bo od 10 roku jeździłem na Skandynawię. I to jest dopiero kraj, region, gdzie czuję się sobą. Tak? Nikt nikogo nie pogania. Spokój, cisza, robi się swoje. A Skandynawię, które kraje? No, Norwegia, Szwecja. Jakoś północ, czy... Północ też. Znaczy północ, no, Trondheim trochę wyżej, bo to takie Trondheim to powiedzmy, że środek, nie? Bo tam dalej to, no nie mamy tych towarów, ale chętnie bym pojechał, zobaczył, zwiedził. A jeśli chodzi o zachód, to znaczy, o co pani pytała, bo już nie pamiętam. Chodzi mi o to właśnie, jak się pracowało w czasach, gdy były granice, gdy się załatwiało te wszystkie i zezwolenia i tak dalej, i tachografy analogowe i później nagle
granice otwarte, nie trzeba nigdzie stawać, nie trzeba załatwiać papierów i tak dalej, i tak dalej. No i się okazało, że nagle granice otwarte, częściej się jeździ na ten zachód, a pieniądze te same były na samym początku. Dopiero później zaczęło się to wszystko jakoś wyrównywać, że więcej kierowca zaczął zarabiać, no bo była większa rotacja, bo niestety pracodawca musiał się dostosować do potrzeb kierowcy. Ale powiem pani tak, takie jest moje spostrzeżenie. Unia Unią, Polska Polską, ale dzięki tej Unii i tych naciskom z Unii, a szczególnie z tych związków zawodowych francuskich, mamy taki czas pracy, jaki mamy, jeśli chodzi o Polskę. Bo kiedyś było naprawdę masakra, jeśli chodzi o pracę i wypoczynek. Ciężko było. Trzeba było kombinować, żeby zarobić. A teraz robi się swoje, to co oni, i ma się swoje. I prawie tyle samo, co i oni. Dlatego oni teraz są, jak to się mówi, no boją się o swój byt. Zatrudniają Polaków, zatrudniają Ukraińców, no bo tacy rdzenni Francuzi uciekają z tego zawodu gdzie indziej, bo już nie jest opłacane jak kiedyś. Te różnice między zarobkami kierowców duże były, nie? Były, no ale to teraz się wszystko równa. No ja pamiętam jeszcze, jak w Belgii zaczynałam, to praktycznie zarabiałam połowę tego, co Belg. Ja 13-15 godzin, Pani on w Belgii 12. pracowała? No. Na polskim kontrakcie, nie? Na polskim, nie? No Ale właśnie. wiadomo, że człowiek miał polski No kontrakt, ale pracował tam, nie? Więc to ciekawe też, nie? No ale tak w tych czasach, takich lat 90. kierowca, który jeździł na zachód, ile razy więcej zarabiał niż kierowca na krajówce? No nie powiem, były takie firmy, bardzo mało ich było, ale były takie firmy, że w Polsce też potrafili zarobić. Ale był trudny dostęp do takich firm. I z czego to wynikało? Jakieś ładunki mieli takie, nie wiem, typu alkohol, papierosy, czy z czego to wynikało? Była, powiedzmy, jakiś tam kompleks, jeśli chodzi o robotę. Była produkcja, była, powiedzmy, no, bardziej opłacalny towar. Ale to rzadko można było spotkać takie firmy. A wiadomo, że na zachodzie zawsze było lepiej. No ciekawe, nie? Bo teraz to się całkowicie wszystko wyrównało. Tak naprawdę te różnice są bardzo małe pomiędzy chyba zarobkami. We wszystkich firmach mniej więcej tak samo się chyba zarabia. Teraz powiedzmy we Francji, czy nie wiem czy we Francji, ale dawno nie było na zachodzie, ale bardzo dużo można spotkać właśnie ludzi, kierowców z tych krajów, powiedzmy z Ukrainy, z tych jak to się mówi, kiedyś demoludy, nie? Ale było zawsze zapotrzebowanie na kierowcę, na transport. I zawsze teraz kierowca powinien się cenić, bo transport jest bardzo, bardzo ważny. No i to właśnie widać nieraz w niektórych krajach, że brakuje kierowców. Nawet teraz u nas w Polsce brakuje. A kiedyś Polacy byli eksportowym mięsem tam na zachodzie. A szczególnie w Hiszpanii, bo im dalej, tym gorzej, nie? No dobrze, przygody. Jakie miał pan takie jakieś pozytywne przygody, jakieś takie fajne momenty z tego życia trakarskiego? Przygody. Było mnóstwo takich przygód. Któregoś razu zawsze unikałem kontaktu na parkingu, jeśli chodzi o odpoczynek, powiedzmy między jednym dniem a drugim. Zawsze unikałem kontaktu, żeby nie stać koło Polaków, bo Polacy w tamtych latach, Polacy zawsze potrafili zabarłożyć, delikatnie mówiąc. Picie, rozruba i tak dalej, i tak dalej. No i któregoś razu we Włoszech stanąłem na parkingu, patrzę, jest luka między Holendrem a Niemcem. Zatrzymałem się między nimi, no fajnie, wyśpię się. Trudno było naprawdę stać koło Polaka, bo zawsze się ktoś przytrafił do Polakowi i zawsze była rozluźnienie materiału. Niemiec chyba odjechał albo Holender, już nie pamiętam. Wjechał Polak. Mówię, kurde, będzie ciekawie. No i było ciekawie. 5 weszło do kabiny, cała nocka i tak dalej. Otworzyłem okno z jednej strony, już nie pamiętam, to chyba Holender był. No i mówię, weź zadzwoń, bo ja nie znam języka, nie? Zadzwoń. No też machnął ręką.
No i musieliśmy przecierpieć. Jak gdybym znał język, to bym zadzwonił po policję, niech przyjadą i tak dalej. Może by przyjechali. No. Ale to, że impreza była, tak? Tak. Była impreza i no niebezpiecznie, bo już wszystkim rzucali butelkami, nie butelkami. Któregoś razu znowu z Marsylii jechałem, rozładowałem towar i czekałem też na ładunek. Zatrzymałem się na tak zwanym dzikim parkingu. No i następnego dnia podchodzi do mnie gościu, ubrany w moro, buty. A pytałem się wcześniej na stacji, czy tu mogę stać. Mówię, stój sobie, nie ma problemu. Tam ta kamera może troszkę zakryta. O tak, tam. Okay. Stój sobie, nie ma problemu. Dobra, przychodzi do mnie w moro, w butach i mówi, że po francusku, trochę po niemiecku, że tutaj stać nie wolno, trzeba opłacić ten parking tam na stacji benzynowej. Taka dzika stacja była. Dobra. Zamknąłem samochód i ruszyłem parę kroków. On poszedł przede mną, ale tak kątem oka zwróciłem uwagę, że zza płotu, zza siatki takiej dziurawej, gość ruszył w moją stronę. Przepraszam. Zatrzymałem się, spojrzałem na niego i ruszyłem w tamtą stronę. Tamten się zatrzymał, więc ja zacząłem biec. A tamten szedł na tą stację. I tamten uciekł. No to więc zawróciłem i idę do niego. Na stację wchodzę, jego nie ma. Aha, w porządku. Dziękuję. Spostrzegawczość, rozwaga, udało się. Na tej samej stacji 3 dni później stałem, czekałem. Podjechało 4 Polaków. Oczywiście... Ciężarówkami. Tak, ale tam dalej sobie stanęli, oczywiście fajnie, dobrze, nie będą hałasować za bardzo. No i przyszedł wieczór, podjechał gościu na francuskich numerach, no i coś tam do nich... Aha, podjechał najpierw do mnie, nie? Pyta się, czy coś o... Prawdopodobnie to był pederasta, nie? I pyta się o seks i tak dalej. On mnie, dziękuję. Podziękowałem, nie jestem zainteresowany. No dobrze, podjechał do nich. No a tamci już jak stali te parę godzin, jedna butelka, druga butelka, ty ku i ty przyjacielu kochany. No i odjechał, uciekł, nie? Druga w nocy, kilka lat przyjechało. Awantura, jak nie wiem co. Otworzyłem te zasłony, patrzę, tam koło nich stoją i to rozruba jest. Rano przybiegają do mnie i pytają się, ty cały jesteś? Tak, cały, a co się stało? Przyjechali, mówi, kurde, tutaj mi taką awanturę zrobili, samochód cię rozpieprzyć. Dlaczego? Sami sobie winni. Nie mogli powiedzieć dziękuję? Przyjechali kupą i im po prostu zrobili kipisz. A przez te wszystkie lata udało się trochę pozwiedzać? No jasne, że tak. No nie byłem całkowicie przy wieży Eiffla, ale widziałem ją. Powiedzmy, jeśli chodzi o wieżę Eiffla, nie? Przez Francję, przez Paryż mi się jechało lepiej niż przez Warszawę. To jest tak pięknie zrobiona tam ta arteria, że miło się jeździ przez Paryż. Nawet w godzinach szczytu trzeba się umiało ustawić na odpowiedni pas i tak dalej, i tak dalej. Zwiedziłem, to z tego, że zwiedziłem. Ja widziałem, ale żona do mnie ma pretensje. Czemuś ty mnie nie wziął ze sobą. Ale ona nie lubi znowu, z drugiej strony nie lubi jeździć samochodem. No. A właśnie była kiedyś w trasie z panem, czy nie? Była, no właśnie dlatego raz była, czyli 2 razy. Pierwszy i ostatni. Nie spodobało jej się? A ile trwała trasa? Nie, właściwie, przepraszam, 2 razy była. Ale na Skandynawii. No to jest w zwolnionym tempie. No już naprawdę ją tak namówiłem, żeby pojechała. Ale nie, o źle znosi podróż. A co jej się nie podoba w trasie? Monotonia, widoki piękne, ale taka monotonia, nic się nie dzieje. Człowiek za kierownicą jak siedzi, to całkiem co innego widzi, nie? Ona nie, no raczej nie. A dzieci jeździły, czy nie? Tak, córka pojechała, nie było problemu. Malutka. A syn pojechał też chyba 2 razy. Pierwszy i ostatni. Też się nie podobało? Nie. Czyli z niego kierowcy nie będzie? Nie. I zawodowego nie będzie. No. Ale to już jest duży chłop. Skończył już szkołę, skończył już pracę, zawodowy strażak. Jest na emeryturze. I śmieje się z taty, ale pan cały czas mi wygląda na 40 lat. Ja się cały czas tak nie mogę nadziwić, tak się czuję. Nie? Momentami tak się czuję. Że się nie mogę nadziwić, że po panu w ogóle nie widać wieku. Momentami tak się czuję, ale tylko momentami. No, ale... Jednak te 61 lat już człowiek ma.
Kurczę, ale to tak zawsze mówią, że ta praca niszczy, ale Raz, że geny, a po drugie trzeba ją lubić. Dlaczego ja poszedłem do tej pracy? Dlatego, że no ją lubię. No, już nie mówię, że kocham, bo się kocha tylko wiadomo kogo, nie? Ale no, trzeba ją co najmniej lubić. A sama pani wie, bo pani jeździ, z tego co wiem. I wiem, któregoś razu powiedział mi mądry kierowca, jak będziesz wchodził do tego zawodu, to najważniejsze są pierwsze 2-3 lata. Jak przetrwasz to, przeżyjesz, to będziesz jeździł do końca życia. I to jest prawda. Ludzie uciekają. będzie jeździć do 100. Jak człowiek będzie miał tylko siłę, bo chęci są. No trzeba to polubić, naprawdę trzeba polubić. Wiedzieć, gdzie się zatrzymać, żeby nie było awantur na drodze. No to taka intuicja intuicją, ale po prostu też rozsądek, po prostu świeże podejście do spraw. No, po prostu taka ogłada życiowa za kierownicą. Jak jeździłem z Hiszpanii do Polski z owocami, czy coś tam z innym towarem, to trzeba było wiedzieć, gdzie się zatrzymać, bo na przykład w Niemczech o godzinie 18 to już trudno było miejsce o parking. W tamtych latach, nie wiem jak teraz, może poszerzyli, może pogłębili, ale trzeba było wiedzieć, że już no, nie wyjechać 8 godzin, tylko trzeba było jechać 9 albo nawet 10, prawie na maksa. I zatrzymać się i nie ma parkingu. I co zrobić? Trzeba jechać dalej, czas przekroczony, prawda? No, to trzeba tak było wykombinować, żeby zjechać raz i dobrze. No, na zonę industrial się zjeżdżało, żeby pojechać na strefę przemysłową. No to już raz jak człowiek zasmakował, tak już zrobił. Tak robił, bo na stacji benzynowej to zawsze było ciężko. Zatrzymał się człowiek na autostradzie, czy tam na wjeździe do autostrady, to potrafili wygonić w ciągu nocy, bo nie wolno. Na wylocie to samo. Także trzeba było być takim, jak to się mówi, obezznanym w temacie. A jakieś awarie, takie trudniejsze przez ten czas? Oj, ile ich nie było. Jakie awarie były w tamtych czasach? No przede wszystkim no, koła, albo coś jakieś, powiedzmy, z silnikiem, albo z turbo, wycieki oleju wtedy, no i tak dalej, i tak dalej. Trzeba było sobie radzić. No teraz to jest serwis mobilny, człowiek dzwoni, przyjeżdżają, robią nawet koła. Kiedyś człowiek musiał zapierdzielać z taką brechą 2-metrową, odpowiednia sztukówka, żeby się nic nie zgięło, nie załamało. No ale co, to jak były jakieś takie awarie, to sam pan musiał naprawiać? No w tamtych latach tak, raczej tak. To był cały ten warsztat narzędzia? No już nie, począwszy od podnośnika, dobrego podnośnika, sprawnego, ten drążek, klucze, no i oczywiście części zapasowe. W miarę możliwości człowiek był obkupiony przez samego siebie, że może też strzelić albo coś w tym rodzaju. To też zależało też od firmy, bo jak firma powiedziała, że nie żałowała pieniążków na to, żeby człowiek kupował, to nie było problemu. Ale te lata 90. były ciężkie i dla pracodawców, i dla kierowców. Trzeba było naprawdę we własnym zakresie sobie to wszystko zorganizować. Nie było tak, że firma dawała narzędzia? Znaczy później zwracała, nie? Ale człowiek przewidział to i przewidywał różne te rzeczy i jakoś to sobie tak robił, żeby tam za długo nie stać. Któregoś razu strzeliła mi opona i co było zrobić? No, miałem oponę, ale nie ta felga. Trzeba było oponę przełożyć z felgi na felgę dużego samochodu. Samemu. To ciężko jest, ale się udało. Nieraz się udaje. Kto smaruje, ten jedzie. Wysmarować dokładnie i puk, 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 puk. Zeszło 2 razy dłużej, ale się udało. A jak mowa o smarowaniu, jak pana okiem zmieniły się ciężarówki? Tak pod kątem technologii, wyposażenia? No, stare ciężarówki jest sentyment, no ale to z drugiej strony tak się mówi, jak kto dba, ten tak ma, nie? Nawet samochodem starym się lepiej jeździ, jak ktoś dobrze o niego dba, niż wsiądzie się w nowy, albo ewentualnie w nowy i się go nie zna, nie? Ktoś jeździł, nie dopatrzył czegoś i może coś urwać albo co. Ale jeśli chodzi o stan techniczny, no, komfort jazdy, no wiadomo, że teraz są takie samochody, że aż się miło do niego wchodzi.
tylko kluczyk, oczywiście sprawdzić to OC i zobaczyć, co się dzieje, czy jest olej. I odpali i jedziemy. Znowu na Skandynawii, jeśli chodzi o te samochody, to ja wolałem, jeśli chodzi o Skandynawię, to ja wolałem jeździć samochodem, który ma manualną skrzynię biegów. Cóż z tego, że jest fajnie, wygodnie tym automacikiem, ale w zimowych warunkach lepiej, moim zdaniem, lepiej się sprawdza samochód, który ma manualną skrzynię biegów, bo zawsze człowiek jak już rusza, to może robić wszystko, jeśli chodzi o podłoże. Przyspieszyć, zwiększyć bieg i można ruszyć, bo któregoś razu pojechałem automatem i ciężko mi było wyjechać z parkingu. Naprawdę. Prawie godzinę czasu straciłem, żeby wyjechać. Człowiek wyjechał, jak to się mówi, wyrobił sobie te kolejnki elegancko, niby przyczepność jest, ale przyszła odwilż na chwilę i jest lód pod spodem i nie było szansy. Automat ma to do siebie, że no, nie ma takiego zrywu jak powiedzmy ten manualny. Nie dokopie się do suchego czy tam do betonu. Takie jest moje spostrzeżenie. Co innego, co niektórzy sobie chwalą automaty, jeśli chodzi o Skandynawię. Jak to mówią, rzecz gustu. Jeden lubi ogórki, a drugi ogrodnika córki. No właśnie, jak pan tak wyjeżdżał w tych latach 90. w trasę, to jak się udawało jakoś tak utrzymać życie rodzinne? Ile pan był w trasie? Średnio? Jest takie powiedzenie. Za pieniądze to i ksiądz się modli. No to rekompensowało właśnie to wynagrodzenie pieniężne, że człowiek przyjeżdżał po jakimś okresie czasu za 2 tygodnie czy 3 tygodnie i kupeczkę powiedzmy kładł na stół, można było się rządzić. A cóż z tego, że nieraz człowiek pojechał na 3 albo miesiąc i przywoził prawie nic. No, różnie bywało. Ale no, dawaliśmy sobie radę z żonusią, także nie było problemu z tym. Ale to tak telefonów chyba jeszcze wtedy też było takie dzwonienie, co już z parkingów, nie? No w latach 90. już się pojawiały te właśnie telefony komórkowe, takie jak ten pół tego stołu. No ale to tanie chyba nie było. No, szef zazwyczaj jak już nas wysyłał, to dbał o to, żeby telefon był. No, połączenia były bardzo drogie. No. Były. Wtedy kasiora się liczyła, wtedy bardzo ważna była. Ale jak była potrzeba, powiedzmy, jak się wyjeżdżało z domu, to żona wiedziała, że wyjeżdżam dzisiaj i wracam za tydzień. Jakby mnie nie było za tydzień, to wtedy dzwoniła do szefa, kontakt z szefem, bo różnie bywało. Nieraz można było tylko wykonać jeden telefon albo w No i był ciężki kontakt, jeśli chodzi o telefony z rodziną, ale wyjeżdżając powiedzmy z firmy do firmy, to wiadomo, że o tej godzinie będzie tego dnia i powinien się zameldować. Jeśli nie, no to wtedy coś się tam uruchamiało, jakieś tam procedury takie, żeby go znaleźć albo coś w tym rodzaju. Żona się martwiła, jak pan się nie odzywał? Raczej nie dopuszczaliśmy do tego, żeby przedłużać ten okres. Jak coś to mówiłem, że zadzwonię za 3 dni, bo w tej chwili czekam na załadunek. Jak nie miałem telefonu komórkowego, nie? Ale jak widać jest okej. A co pan przywoził dzieciom z trasy? Dzieciom z trasy. Pieniądze na zabawki. To już nie były te czasy? Bo nawet, tak, To się na zachodzie kupowało rzeczy? Znaczy pieniądze na zabawki, bo nawet człowiek nie miał takiej możliwości na zachodzie, żeby kupić jakieś zabawki. Bo to z samochodem ciężarowym trzeba podjechać pod sklep, chyba że był czas wolny, ale zazwyczaj się stawało na takich parkingach, gdzie no, trudno było dojść do centrum handlowego. Także stawało się gdzieś tam na uboczu, a pieniążki się przewoziło, żona tym dysponowała. Dzieci dorastały bez taty. Tata tylko się cieszył co chwila, że coraz wyższe, coraz mądrzejsze. No i wyszło jak wyszło. Są całe zdrowe. Syn skończył szkołę. Skończył pracę już. Był zawodowym strażakiem.
jest już na emeryturze, śmieje się z tatusia, że jeszcze muszę pracować. Ty jeszcze pracujesz, a ja już nie. No właśnie, córka skończyła też już szkołę, jest panią magister, ma już syneczka, ja mam wnusia. Czyli co, ostatecznie, jak pan powiedział na początku, że Jestem zadowolony. trzeba było te z dzieci tego. wykształcić? Tak, tak, właśnie to była taka właśnie, jak się mówi, podnieta taka motywacja, żeby utrzymać rodzinę. Żeby im było lepiej niż mi. No, widać, że wyszło. Wyszło. Chociaż pan mówi, że lubi jeździć. Lubię. No jak tak pan już popatrzy wstecz na te wszystkie lata, które są za panem, ja nie mówię te, które są przed, a ja mówię te, co zawsze, to z czego pan jest najbardziej zadowolony w kontekście pracy? Co panu dała ta że praca? wykonuję tą pracę, jaką wykonuję. Naprawdę lubię to robić i zarabiam pieniążki, godziwe pieniążki. Godziwe pieniążki. Bo kiedyś naprawdę trzeba było naprawdę dużo zachodu, żeby zarobić dobre pieniądze i być szanowanym. A w tej chwili kierowca, jako zawód kierowcy jest poszukiwany i coraz więcej firm szanuje kierowców. Kiedyś było inaczej. Ale w tej chwili jest, moim zdaniem, jest dobrze. Mhm. Jest lepiej, no. Wiadomo, że zawsze może być lepiej. Już na koniec. Słowo do innych kierowców, do młodych kierowców. Co by pan powiedział? Trzeba się urodzić, trzeba mieć tą predyspozycję do tego, że albo niech spróbują zobaczyć, jak to wygląda, chociaż ten miesiąc, dwa, jak się jeździ za taką kierownicą. Jak to wygląda, jak życie wygląda z perspektywy 2 metrów nad ziemią. Za kierownicą. Zobaczyć, co się dzieje w lusterku, w jednym, w drugim. Trzeba poczuć też samochód, jak się już jeździ takim samochodem. No, odwagi. A czego panu życzyć na przyszłość? Szczęścia, zdrowia. No to zdrowia i szczęścia. Bardzo panu dziękuję, Je również. że pan przyjechał do tego Rzeszowa, że pan przyjął zaproszenie. Wszystkiego dobrego również. No i bardzo dziękuję. I szerokości. Gumowych słupków i policjantów mądrych. Niech tak będzie. Super, to dziękuję. No pa, No i co, poszło, nie? poszło. Tak się pan mówił, że pan nic nie ma do Nie. powiedzenia, ale tyle pan miał do powiedzenia. No właśnie mówię, że można byłoby na ten temat tydzień rozmawiać, nie? Ale to. Ja tylko tym się sugerowałem, że ludzie starsi ode mnie więcej życia przeżyli za tą kierownicą i więcej krajów przejeździli. No już dużo powiedzieli, a co ja tam mogę powiedzieć? No ale to też Tym bardziej, że zupełnie jestem inny czas, nie? niefotogeniczny, życie mnie nie zniszczyło, także wyglądam jak wyglądam. Oj, tam to wcale nie jest prawda. Ale to jest ciekawe, bo to takie czasy, powiedzmy, transformacji, nie? Że przed tymi czasami, to przed czasami Unii, to były granice, zezwolenia, zupełnie inny świat. Niby te same drogi, inny świat. No, po prostu trzeba dobrze trafić też, kogo wciąga w ten zawód, w jakikolwiek zawód, wytłumaczyć gdzie, co, jak, bo jak człowiek sam próbuje, to mnóstwo błędów popełnia. A jak niknie tych niepotrzebnych błędów, to z zadowoleniem można przejść przez to wszystko i robić swoje. Ale najważniejszy jest ten początek, chociaż ten miesiąc, dwa, żeby ktoś właśnie wsiadł, pokazał, tu jedź, tam nie jedź, tu po prostu wytłumaczył mu, na czym to życie polega za kierownicą. Bo jak sam człowiek wsiądzie, no to się zniechęci całkowicie. Żeby tylko wiaduktu nie porwać. No właśnie, no właśnie. Wszystko trzeba mieć tu i logicznie myśleć, podejść do tego całego życia. Ile razy było tak, że człowiek zatrzymał się prawie na styk i musiał powietrze spuszczać z kół, żeby przejechać pod wiaduktem. No żeby, to tyle brakowało, no. A tak panu się zdarzyło? No jasne, że tak. O Jezu. No, w Dreźnie. Podjechałem, no kurde, no ciągnik wysoki był strasznie. No. Nie powinien być taki wysoki, ale był wysoki, no bo tam brezory i tak dalej. Powietrze spuściłem z 2 kół, lekko usiadł. No dosłownie tyle przejechałem. No, tak to by zaczepił. I nawet policja przyjechała, zobaczyła, co ja robię. Nie ma problemu. Lata 90. Inna tolerancja wtedy było, inne podejście do człowieka, do kierowcy. A u nas w Polsce to by teraz tylko czekali, już 50, 500, aby tylko daj.
Miło było. No i mi też było bardzo miło.